Witam ponownie. Dzisiaj omówimy takie podstawy z prądu elektrycznego i ta pierwsza część lekcji, czyli definicja tego, co to jest prąd elektryczny, o natężeniu, definicja natężenia prądu elektrycznego i pierwsze prawo Kirchofa. To są rzeczy prawie że oczywiste, najczęściej już w dużym stopniu znane i tu żadnej Ameryki nie odkryję, ale w tej drugiej części, w punkcie 4, przeprowadzę energetyczną analizę przepływu prądu stałego i ta część przyda się nawet uczniom klas matematyczno-fizycznych, bo pozwoli jak gdyby zrozumieć, dlaczego w ogóle musi istnieć źródło napięcia, dlaczego to napięcie jest potrzebne, z czego to wynika w obwodzie prądu stałego, dlaczego prąd płynie w jakąś stronę, jak coś dzieje z energią, gdzie ona, jak jest przekazywana, żeby to jakoś tak te różne wielkości fizyczne, żeby przemówiły znaczy językiem takim potocznym, jakby, żeby to było w języku zrozumiałym. Wydaje mi się, że trochę przybliżę Wam właśnie te pojęcia na przykładzie prądu elektrycznego. Troszkę wzorów tam będzie, ale nie będziemy wnikać w ich wyprowadzanie, tylko już w to, w jaki sposób one mogą nam pomóc w zrozumieniu właśnie zjawiska prądu elektrycznego. No to więc przejdźmy przez tą lekcję, tą schematyczną część, którą można w każdym podręczniku znaleźć, ale też jest to konieczne. Więc temat lekcji to jest prąd elektryczny. No i oczywiście najpierw musimy zdefiniować, co to jest prąd elektryczny, więc prąd elektryczny to jest uporządkowany ruch ładunków elektrycznych i w przewodnikach metalicznych nośnikami prądu elektrycznego są tak zwane swobodne elektrony, czy elektrony z zewnętrznych powłok elektronowych. One są bardzo słabo związane z macierzystym atomem, właściwie są wspólne dla sąsiednich atomów, dlatego mogą dość swobodnie poruszać się wewnątrz przewodnika, tworząc tak zwany właśnie gaz elektronowy. Więc jeszcze raz tą notatkę. W przewodnikach metalicznych nośnikami prądu elektrycznego są swobodne elektrony z zewnętrznych powłok elektronowych tworzące tak zwany gaz elektronowy. I jeszcze umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów. Znaczy, jeżeli chodzi o te swobodne elektrony, to one są najczęściej w tych pierwiastkach, w tych metalach, to jest albo jeden elektron, a czasami dwa elektrony właśnie tworzą ten gaz elektronowy. I jeszcze wrócę do tego kierunku prądu elektrycznego, no to co wydaje się dziwne, że umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów. Znaczy, to wynika z historycznych takich nawarstwień, bo w momencie, kiedy już zjawisko prądu elektrycznego, istnienie ładunków elektrycznych było znane, gdy umawiano się co do kierunku prądu elektrycznego, ale w tym momencie jeszcze nie było wiadomo, że istnieją elektrony i protony. I przyjęto za kierunek prądu kierunek, w jakim poruszałyby się wewnątrz przewodnika pod wpływem pola elektrycznego ładunki dodatnie. I dopiero później po odkryciu elektronów i odkryciu faktu, że to niektóre elektrony odpowiadają za prąd elektryczny w przewodnikach metalicznych, no właściwie można byłoby to zmienić, tak? Ale trzeba by wszystkie podręczniki tłumaczyć na te nowe definicje i ponosić koszty. Znaczy z czasem dzisiaj trzeba by ilość wyprodukowanych podręczników z tymi wzorami zawierającymi tą umowę właśnie jest tak olbrzymia, że żadne z pokoleń nie dążyło do uproszczenia tej fizyki. Zresztą tak można zrobić w bardzo wielu przypadkach w fizyce. Można by ją znacząco uprościć, nawet poprzez zmianę jednostek, wtedy niektóre wzory by się też uprościły, zmianę stałych fizycznych można też, no bo zmiana jednostek też owocuje zmianą pewnych stałych fizycznych najczęściej, ale mówię, żadne pokolenie tego nie chce zrobić, a dałoby się to zrobić. Może kiedyś, jak wszystko będzie być może zinformatyzowane, jakaś tam sztuczna inteligencja będzie używana do różnych takich działań, którymi my się nie chcemy zajmować, to być może jednym tam gdzieś wciśnięciem jakiegoś przycisku
nacisku w całym świecie nastąpi to przetłumaczenie jak gdyby tej fizyki, która tak historycznie się tworzyła, na tą fizykę taką już prostszą, bardziej zrozumiałą, przynajmniej tam, gdzie jest to możliwe. Znaczy, bo niektóre problemy fizyki są to problemy właśnie ze złym doborem jednostek stałych, różnych. No ale mówię, żaden program nie chce tego zmienić, ale jakoś sobie z tym radzimy, więc nie narzekajmy. Przynajmniej od nas to już nie zależy. No i właśnie, i teraz jeszcze definicja natężenia prądu elektrycznego. Zanim to zrobimy, to możemy zauważyć, że jeżeli płynie prąd w przewodnikach, na przykład w ścianach gdzieś są przewody doprowadzające właśnie prąd elektryczny do jakichś tam lamp na przykład, to nie zauważamy, żeby w trakcie przypływu tego prądu, żeby znaczące jakieś oddziaływanie było między tymi przewodnikami w ścianach, a jakimiś przedmiotami metalowymi, które znajdują się w pobliżu. Czy inaczej wnosimy na to, że w jednym miejscu w przewodniku, że nie gromadzi się ten ładunek jednego znaku, ten, który się tam przemieszcza, czy w przypadku przewodników metalicznych te swobodne elektrony, które mają ładunek ujemny. Bo gdyby ten ładunek tam się gromadził, to by ten niezrównoważony ładunek oddziaływał bardzo dużymi siłami na ładunki znajdujące się w okolicy, a szczególnie te ładunki, które w metalach na przykład mogą się przemieszczać, one by się tam przemieszczały, niektóre przedmioty by się zaczęły tam przyciągać znaczącymi siłami, ale czegoś takiego nie obserwujemy, czyli zakładamy, że jednak średnio, nawet jak tam płynie prąd w przewodniku, nawet to powiedzmy, że to jest przewodnik o różnej grubości w różnym miejscu, jak płynie tu prąd, to do danej części przestrzeni, na przykład między tą powierzchnią S1 a S2, że tyle wpływa do tej przestrzeni tego ładunku jednego znaku przemieszczającego się, ile się z niej wypływa, bo gdyby było inaczej, to w tej przestrzeni albo by ubywało ładunku jednego znaku, no więc by pojawił się nadmiar tego ładunku przeciwnego znaku, albo by się, gdyby przybywało ładunku tego jednego znaku, no to by też tu byłby nadmiar ładunku właśnie tego, który się tu przemieszcza i oddziaływałby ten ładunek na ładunki znajdują się na zewnątrz tego przewodnika dość dużymi siłami, a czegoś takiego się nie obserwuje. Co to znaczy? Więc zakładamy, że niezależnie od pola przekroju, że tyle do danej części przewodnika, nawet jak płynie prąd w tym przewodniku, to ta część przewodnika ograniczona tymi powierzchniami, że tyle ładunku musi wpływać, ile wypływać. Bo inaczej to by pojawiał się nadmiar ładunku jednego znaku i te oddziaływania między tą częścią przewodnika a otoczeniem, szczególnie między tą częścią przewodnika i ładunkami, które znajdują się w przedmiotach w otoczeniu, byśmy zauważali, a tego nie obserwujemy. Czyli podsumujemy, zresztą to nam jest potrzebne do definicji natężenia, że to zapiszmy, że jeżeli obserwujemy ilość ładunku, który przepływa przez te powierzchnie, jak tu prąd płynie przez ten przewodnik, w tym samym czasie, to ładunek, który przepłynie przez pierwszą powierzchnię, przez drugą i przez trzecią będzie taki sam. No to sformułujmy to jakoś słownie. Przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika w takim samym czasie przepływa taki sam ładunek. No czyli to co teraz powiedziałem, może to jakieś w innej formie, ale myślę, że to jest taka skrótowa forma i wystarczająco dokładna. No i teraz właśnie musimy jakąś wielkość wymyślić do opisania ilościowego zjawiska prądu elektrycznego. I tą wielkością jest natężenie prądu elektrycznego. No i ponieważ prąd elektryczny to jest uporządkowany ruch ładunków, no to z pewnością to natężenie prądu elektrycznego będzie odnosiło się do ruchu tych ładunków. No właśnie, więc będzie to stosunek ładunku, który przepłynął przez jakiś dowolny przekrój poprzeczny. Wiemy, że już nie ma znaczenia, przez który z tych przekrojów poprzecznych przepłynie ładunek, bo przez każdy z nich taki sam, podzielony przez czas. Zaraz dowiemy się, o czym nam mówi taka wielkość, czyli czy odnosimy ładunek, który przepłynął przez daną powierzchnię do czasu jednostkowego tak naprawdę.
I definicja jeszcze jednostki natężenia, to bardzo prosto, znaczy prosta jest ta definicja, przynajmniej tu formalna, natomiast ta praktyczna definicja jednostki natężenia prądu elektrycznego jest dużo trudniejsza, ponieważ no zresztą najpierw zdefiniujemy, a potem powiem o tym problemie, jaki tu istnieje. Więc jednostka lewej strony, czyli jednostka natężenia, to jest jednostka prawej, czyli jednostka licznika przez jednostkę mianownika. Czyli to jest jednostka ładunku przez jednostkę czasu, czyli coulomb przez sekundę. Nazwa tej jednostki, to wszyscy znamy, to jest amper, skrót to jest A. No i jeszcze jedną. Tak naprawdę jak ktoś zdefiniuje natężenie w ten sposób, często tak jest to definiowane na poziomie szkoły średniej, podstawowej, średniej, czy dawniej w gimnazjum, że taką regułkę się cytuje: natężenie prądu równa się stosunkowi ładunku, który przepłynął przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika do czasu, w którym to nastąpiło. No ale to jest tak naprawdę odczytanie tego wzoru i tak naprawdę to nie zwiększa wiedzy ucznia, a w ogóle kogokolwiek, jeżeli chodzi o to natężenie, że właściwie jak ktoś wie, o czym nam mówi liczba, która stoi przed tą jednostką, to wie, czym jest natężenie. No bo na tym to polega, znaczy to jest wielkość mierzalna wyrażana liczbą z jednostką jakąś i tak naprawdę ta osoba rozumie, czym jest to natężenie, jeżeli wie, o czym nas informuje ta liczba. No to więc rozszyfrujmy. Czemu liczbowe jest równe właśnie natężenie? No, załóżmy, że to natężenie jest 17 amperom i że płynie prąd stały. No to amper to już wiemy, że jest coulomb przez sekundę. Zapiszemy, zmienimy formę, to jest inaczej 17 coulombów przez sekundę, czyli to i to jest dokładnie to samo. I to nam coś mówi, że w ciągu jednej sekundy, jeżeli w ciągu jednej sekundy, właśnie natężenie prądu jest równe 17 amperom, jeżeli w ciągu jednej sekundy przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika przepływa ładunek o wartości 17 coulombów, czyli ta liczba 17 to jest ładunek, który przepływa w ciągu jednej sekundy, czy w ciągu jednostki czasu przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika. Także proszę kojarzyć to natężenie z ładunkiem odniesionym do jednej sekundy. No dobrze, no to już mamy. No i tu jeszcze raz tu zdefiniuję jeszcze, czym jest ten amper. Natężenie prądu stałego równe jest 1 amper, jeżeli w czasie 1 sekundy przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika przebywa ładunek o wartości 1 coulomba. No właśnie definicja jest bardzo prosta, ale w praktycznej realizacji jest bardzo trudna, bo aby stwierdzić, czy rzeczywiście w danym przewodniku płynie prąd o wartości 1 ampera, no to trzeba by zmierzyć czas, no z tym nie mamy problemu, ale teraz zmierzyć ładunek przepływający. No my nie widzimy tych ładunków, to znaczy ten pomiar ilości ładunku przepływającego musi być dokonany pośrednio. Dlatego później dopiero przy polu magnetycznym zdefiniujemy jeszcze raz jednostkę natężenia jednostkę natężenia prądu, czyli amper, poprzez oddziaływanie między nieskończenie długimi przewodnikami, w których płynie równoległymi do siebie, nieskończenie długimi przewodnikami, w których płyną prądy o takich samych natężeniach, i właśnie poprzez oddziaływanie między nimi, poprzez siłę, jaką jeden przewodnik działa na drugi. Ale o tym jeszcze tu nie wiemy, więc na razie delektujemy się tym, że ta definicja jest taka prosta, że wszystko tu rozumiemy. No porozumiemy, ale nie wszystko w praktyce jest takie proste do realizacji. No i jeszcze to z tej części takiej schematycznej, którą wszędzie można znaleźć, to jeszcze i w miarę oczywistej po tym, co tu powiedzieliśmy o tym przewodniku, to jeszcze zdefiniujemy pierwsze prawo Kirchhoffa. Tu uwaga napisowi, to jest Kir, CH, jeszcze jedno H, O i 2F. Ja tam się zapędziłem, tam się połknąłem jedno H. Więc pierwsze prawo Kirchhoffa. No i w sumie ono wynika już z tego, co tu powiedzieliśmy. Załóżmy, że teraz kilka przewodników, co najmniej 3, łączą się w jednym miejscu, to miejsce nazywamy węzłem. Co najmniej 3. Jak 2 to jeszcze nie jest węzeł, to byłby zgięty przewodnik. I załóżmy, że w jednych z tych przewodnikach płynie prąd w jedną stronę, tu na przykład w kierunku węzła, tu od węzła, tu do węzła, tu też do węzła, tu od węzła. No i tu ograniczmy, zamknijmy ten węzeł wewnątrz pewnej przestrzeni, o tej, i
Więc zgodnie z tym, co to mówiliśmy, jak prądy płyną, no to w tej przestrzeni też się nie gromadzi ładunek jednego znaku. Więc tyle ładunku musi wpływać do tej przestrzeni, ile wypływać. A to natężenie mówi nam o tym, ile ładunków wpływa w ciągu sekundy. Czyli w ciągu sekundy musi tyle wpłynąć do tego tak zwanego węzła, ile wypłynąć. A miernikiem tego, ile wpłynie w ciągu jednej sekundy, to jest to natężenie liczbowo. Więc w takim razie, jak sumujemy, ile wpłynęło ładunku do tego węzła, czyli sumujemy I1 w ciągu sekundy, I1, gdzie to jest strzałeczka, I4, I1 i I4, jak sumujemy, dlaczego mówię I4? Nie, I1, I3, I3, I4, tak. Więc jak sumujemy I1, I3, I4, to dowiemy się, ile ładunków wpłynęło do tego węzła w czasie 1 sekundy. A tyle samo musi wypłynąć, a wypłynęło I2 plus I5, czyli suma natężeń prądów wpływających do węzła równa się sumie natężeń prądów wypływających, bo jak sumujemy te natężenia, to tak naprawdę liczbowo to jakbyśmy sumowali ładunki, które wpłynęły do tej zamkniętej przestrzeni w ciągu 1 sekundy, a jak sumowalibyśmy te natężenia, to byśmy sumowali, ile ładunków wypłynęło w ciągu 1 sekundy z tego węzła. Tam jednostka oczywiście jest inna, ale o tym już wiemy, że natężenie nam mówi o ładunku, który w ciągu 1 sekundy tam przepływa przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika. Między innymi przez przekrój o ten, albo ten, albo ten. No i teraz zdefiniujemy jeszcze, już tak to pierwszy mamy Kirchhoffa poprawnie, suma natężeń prądów wpływających do węzła równa jest sumie natężeń prądów wypływających. Znaczy można to na dziesiątki sposobów sformułować. Ważne, żeby rozumieć, o co tu chodzi. Nie zawsze skupiajcie się na regułce, bo regułka, tam kolejność słów może być zmieniona, tylko ważne na istocie tego. Jeżeli powiedzieć nawet w kilku słowach albo kilku zdaniach oddacie pełen sens danego prawa, no to też jest, może nawet czasem jest lepiej niż nauczyć się namawiać jakieś regułki bez zrozumienia. No i to jest koniec tej części schematycznej, którą wszędzie, bo w każdym podręczniku znajdziecie. Teraz przejdziemy do czegoś ważniejszego, do energetycznej analizy przepływu prądu stałego. Znaczy spróbujemy zrozumieć, dlaczego w ogóle jest potrzebne jakieś tam napięcie, jakieś źródło napięcia, co się dzieje z energią, dlaczego nie można w nieskończoność korzystać z jednego źródła napięcia, że trzeba właśnie dostarczać energię z zewnątrz cały czas albo kupować nowe baterie, jeżeli to jest tam bateria, no to spróbujmy się z tym tematem, z tym problemem zmierzyć. Trochę matematyki będzie, ale nie przesadzam tu. Więc punkt ten czwarty, energetyczna analiza przepływu prądu stałego. No i załóżmy, że mamy jakiś przewodnik. To jest przewodnik. Go tak pogrubiłem, żeby tam żeby była jego szerokość na tyle duża, żebym tu zmieścił kilka informacji. Że nawet mi się nie tak nie zmieściło tu między tymi na tej grubości. No i teraz tak. Zobaczmy, co w ogóle jest konieczne, żeby płynął prąd stały w jakimś przewodniku. No to jest ten przewodnik i chcemy, żeby płynął prąd stały. No to decydujemy, w którą stronę. No to niech płynie, płynie w tę stronę. Czy zgodnie ze wskazówkami z GAE. Czyli natężenie prądu musi mieć taki kierunek. Już prawie byłem bliski powiedzenia, że natężenie prądu musi być tak skierowane, ale to jest błąd, bo nie mówimy, a natężenie nie jest wektorem, jest wielkością skalarną, tylko mówimy o kierunku prądu, a nie, że wektor natężenia jest skierowany na natężenie prądu elektrycznego. Nie ma wektora natężenia prądu elektrycznego. Czy natężenie prądu jest wielkością skalarną i mówimy o kierunku prądu. Więc kierunek prądu w tę stronę, tak? No to z definicji kierunku prądu w przewodnikach metalicznych wiemy, że jeżeli prąd ma płynąć w jedną stronę, to znaczy, że swobodne elektrony, czy uporządkowany ruch, swobodne elektrony powinny poruszać się średnio w przeciwną stronę, tak? Czyli, że kierunek uporządkowanego ruchu elektronów powinien być przeciwny do kierunku prądu. Czyli z tego wynika, że ten uśredniony taki nasz elektron, swobodny, musi poruszać się w przeciwną stronę. No dobrze, ale on nie chce. No to trzeba go do tego zmusić. Do tego służy siła. No wtedy, i to siła na odległość działająca, czy siła z wykorzystaniem pola elektrycznego, czy to pole elektryczne powinno powstać w przewodniku i to pole elektryczne musi te elektrony zmusić do ruchu w tym kierunku, więc musi podziałać na elektron, ten nasz uśredniony elektron swobodny, siła elektryczna w kierunku właśnie, w którym chcemy, żeby zaczął się poruszać. No to już wiemy, że jeżeli na ładunek ujemny działa siła w jakąś stronę, to tylko pod warunkiem, że natężenie pola elektrycznego, wektor natężenia jest
przeciwny tej siły, bo wektor natężenia pola elektrycznego definiowaliśmy jego kierunek i zwrot jako zgodny z siłą działającą na ładunek dodatni. Czyli gdyby tu był ładunek dodatni, to w tym kierunku działałaby siła na niego. Ładunek ujemny tym się różni od dodatniego, że w danym miejscu działa na niego siła, w polu elektrycznym działa na niego siła przeciwnie skierowana do siły działającej na dodatni, czyli przeciwnie do natężenia. Czyli natężenie musi być skierowane przeciwnie do tej siły, żeby ten elektron tak się poruszał, czy żeby prąd płynął właśnie w tym kierunku. No i jeszcze wektor przemieszczenia nam jest potrzebny, no jest zgodny z kierunkiem ruchu tego delta R, jest zgodny z kierunkiem ruchu tego elektronu, czyli jest tak samo. I do czego nam jest ten wektor delta R potrzebny? A do pracy. Teraz chcę dowiedzieć się, jaką pracę wykona siła elektryczna przy przesuwaniu tych elektronów. No to przypomnijmy sobie wzór na pracę. Praca to jest wartość siły razy wartość przemieszczenia razy kosinus kąta między siłą i przemieszczeniem. W tym przypadku praca siły elektrycznej to jest siła elektryczna i kąt między siłą elektryczną i przemieszczeniem. No, u nas ten kąt między siłą elektryczną i przemieszczeniem są tak samo skierowane, jest równy 0. Kosinus 0 to jest 1, jeżeli jest dodatni, ważny jest dodatni. No, to są wartości wektorów, długości wektorów, więc to jest też dodatnie, więc skoro mnożymy 3 wielkości wszystkie dodatnie, to wynik wychodzi dodatni. Czyli pole elektryczne, czyli siła elektryczna wykonuje dodatnią pracę, czyli pole elektryczne w przewodniku wykonuje dodatnią pracę. I naprawdę uwierzmy, że ta praca jest bardzo istotną wielkością fizyczną. Jeszcze raz przypominam, wykonać dodatnią pracę oznacza energię stracić. Wykonać ujemną pracę oznacza energię zyskać. Czyli pole elektryczne wykonało dodatnią pracę, więc przesuwając te elektrony w tym kierunku, pole elektryczne wewnątrz przewodnika pole elektryczne straciło energię, bo wykonało dodatnią pracę. My później jeszcze sprawdzimy, co się dalej z tą energią dzieje, ale na razie wiemy, że pole elektryczne, przesuwając te elektrony, straciło energię. Jakbyśmy nic nie robili, to po jakimś czasie te elektrony przestałyby się poruszać, ponieważ zabrakłoby energii, zostałaby wyczerpana energia pola elektrycznego. Ale my chcemy, żeby tu był prąd stały. I teraz przypomnijmy sobie jeszcze inne wzory. No jeszcze wcześniej na siłę elektryczną, no to z definicji natężenia to jest siła elektryczna przez ładunek, no to siła elektryczna to jest ładunek razy natężenie. Czyli im większe, silniejsze pole elektryczne, tym większa działa siła na te ładunki i tym szybciej się poruszają i tym większe jest natężenie prądu. Jeżeli natężenie pola się zmniejsza, to siła elektryczna się też zmniejszy, prędkość elektronów, ta średnia prędkość będzie coraz mniejsza i natężenie prądu będzie coraz mniejsze. No i jeszcze jedno wzór jest nam potrzebny. Związek między wektorem natężenia a różnicą potencjałów. Już nie będę wnikał w definicję potencjału, bo jeszcze w klasach o profilu podstawowym w ogóle potencjał nie jest wprowadzany jako taka wielkość w polu elektrycznym. Ale ponieważ występuje pojęcie napięcia przy prądzie elektrycznym, nie unikamy tego w żadnej klasie, więc trzeba rozumieć, że napięcie elektryczne to jest różnica potencjałów między dwoma punktami. A teraz można właśnie o tym tłumaczeniu natężenia na potencjał, bo okazuje się, że pole elektryczne można opisać na dwa sposoby. Albo podając w każdym punkcie wektor natężenia pola elektrycznego, jego kierunek, zwrot i wartość, albo podając, to jest wielkość wektorowa, albo podając w każdym punkcie tak zwany potencjał elektryczny, to jest wielkość skalarna. I to jest opis równoważny. Można zarówno poprzez natężenie, jak i poprzez potencjały opisywać pole elektryczne. I teraz jak można znając opis poprzez jedną wielkość rozumieć, przetłumaczyć to na opis poprzez drugą wielkość. Więc musimy rozumieć, że jeżeli mamy dwa punkty, na przykład ten i ten, jeżeli między nimi występuje pole elektryczne, jeszcze potem o tym powiem, dlaczego takie, a nie inne, to znaczy, że między tymi punktami występuje różnica potencjałów, czyli istnienie różnicy potencjałów między sąsiednimi punktami mówi nam o tym, że między tymi punktami istnieje pole elektryczne, a związek między tym natężeniem, jako w polu jednorodnym, czyli takim, gdzie w każdym punkcie własności tego pola są identyczne, czyli umieszczoną w różnych punktach tego pola i taką samą cząstkę działa taka sama siła co do kierunku zwrotu i wartości, siła elektryczna oczywiście. To w polu jednorodnym, polu elektrycznym, znaczy jak przechodzimy wzdłuż linii pola,
przechodzimy od punktu o potencjale większym do punktu o potencjale mniejszym i natężenie pola jest tym większe, im większa jest ta różnica potencjałów między tymi sąsiednimi punktami. Czyli im większa różnica potencjałów między sąsiednimi punktami, tym większe jest natężenie pola elektrycznego, czyli tym silniejsze jest to pole elektryczne. I nas ten związek interesuje. I teraz skoro wiemy, że wektor, jeszcze jedno, i z tego wzoru wynika, że wektor natężenia pola elektrycznego wskazuje kierunek malejącego potencjału. Czyli jak idziemy wzdłuż, bo te potencjały, to są potencjały, jak idziemy wzdłuż linii pola, zgodnie z kierunkiem linii pola, od punktu o takim potencjale do punktu o takim potencjale, to potencjał właśnie maleje, czyli wektor natężenia wskazuje kierunek malejącego potencjału, bo on jest skierowany zgodnie z kierunkiem linii pola. Czyli jak idziemy zgodnie z tym wektorem, to potencjał maleje. I teraz właśnie, skoro wiemy, że żeby prąd płynął w tym kierunku, no to elektrony swobodne muszą się poruszać w drugą stronę, siła elektryczna musi działać zgodnie z tą prędkością, natężenie pola elektrycznego działające, natężenie pola elektrycznego musiało być wtedy przeciwne do tej siły, przeciwne do kierunku ruchu, ponieważ siła elektryczna działająca na ładunek ujemny jest przeciwna do natężenia, to już mówiłem wcześniej. To zgodnie z tą strzałką tu w przewodniku musi się zmniejszać potencjał. Czyli jak idziemy zgodnie z wektorem natężenia pola elektrycznego, tym E, on jest skierowany w tę stronę, to w tym kierunku musi się zmniejszać potencjał. No to znaczy, że tu musi być większy, a tu musi być mniejszy. No to więc oznaczę ten potencjał symbolem V+, a potencjał tego punktu symbolem V-. I V+ jest większy od V- u nas. Właśnie tu jest V+, jest większy od V-, bo zgodnie z natężeniem pola elektrycznego tym wektorem E potencjał maleje, czyli potencjał tego punktu jest większy od potencjału tego punktu, co tu zapisałem, a różnica, bezwzględna wartość różnicy potencjałów, czy od V+, od większej wartości mniejsza do mniejszej, od V+, V-, to jest właśnie to napięcie, czyli między tymi punktami występuje różnica potencjałów, czyli napięcie elektryczne, inaczej mówiąc. Bo w przypadku prądu się mówi o tym napięciu, a w przypadku pola elektrycznego najczęściej mówi o różnicy potencjałów, ale okazuje się, że to jest to samo. Czyli już doszliśmy do wniosku, że żeby w tym przewodniku płynął prąd stały, to między końcami przewodnika musi być wytworzona różnica potencjałów. Z czego ona wynika? Różnica potencjałów wynika z nierównomiernego rozkładu ładunku. I teraz gdyby już był, żeby w ogóle ten prąd zaczął płynąć, to musiał być tu nierównomierny rozkład ładunku. I teraz gdybyśmy pozwolili teraz na przepływ tego prądu, nic dalej tu nie robiąc w tej części przestrzeni, to po prostu ten rozkład ładunku stawałby się jak w trakcie ruchu elektronów, ten rozkład ładunku stawałby się coraz bardziej równomierny i różnica potencjału by się stała coraz mniejsza, a więc właśnie czy napięcie między tymi końcami stawałoby się coraz mniejsze, a to napięcie to jest właśnie ta różnica potencjałów, czyli na to napięcie, czyli to różnica potencjału byłaby coraz mniejsza, a więc natężenie pola elektrycznego byłoby coraz mniejsze, a więc coraz mniejsza byłaby siła elektryczna działające na te swobodne elektrony, no i coraz mniejsza byłaby ich prędkość, czyli coraz mniejsze natężenie prądu. A my chcemy, żeby prąd stały płynął, więc chcemy, żeby była stała wartość wektora natężenia. Chociaż tu też ktoś zaraz powie, że jak stała wartość natężenia, to stała siła, jak stała siła, to zgodnie z drugą zasadą dynamiki, to prędkość nie jest stała, ale ruch jest przyspieszony. Jednostajnie przyspieszony, więc powinno natężenie rosnąć, jednostajnie rosnąć. No ale to zaraz wrócimy. No, ważne, żeby na razie przyjmijmy to, że żeby utrzymać przepływ prądu stałego, musimy utrzymać stałe pole elektryczne, a więc stałą różnicę potencjałów, a więc stały nierównomierny rozkład ładunku. Więc jeżeli ten jeden elektron, stąd do
przepłynie tu, no to by się, gdybyśmy nic nie zmienili, to zmieniłby się ten rozkład ładunku nierównomierny. To chcąc przywrócić poprzedni rozkład ładunku, musimy w tym samym czasie z tej powierzchni, czy z tego punktu, przenieść taki sam elektron na tą powierzchnię, żeby przywrócić poprzedni stan. No to zobaczmy, jak to jest energetycznie. Pierwsze, zauważamy, że tu jest większy potencjał, tu jest mniejszy, a wektor natężenia wskazuje kierunek malejącego potencjału. Czy tu w tym kierunku maleje potencjał, czy tak jest skierowany wektor natężenia pola elektrycznego. Uwaga, tu są dwa natężenia. Natężenie pola elektrycznego E i natężenie prądu. Teraz mówię o natężeniu pola elektrycznego. Czyli maleje tu potencjał, więc w tym kierunku jest skierowany wektor natężenia pola elektrycznego. Teraz zobaczymy, czy ten ładunek, który stąd miałby być przeniesiony tu, czy on sam przejdzie tam dzięki temu polu elektrycznemu. Więc chcemy, żeby ten elektron w tym samym czasie, gdy ten przejdzie stąd dotąd, żeby inny elektron stąd przeszedł w tym czasie tu, żeby przywrócić ten poprzedni rozkład ładunku. No to chcemy, żeby on się poruszał w tym kierunku. Jakie siły działają na niego? No, na ładunek ujemny działa siła przeciwna do natężenia, siła elektryczna, więc na ten ładunek, ten elektron działa siła elektryczna przeciwna do natężenia, a więc przeciwna do tej prędkości. Ona przeszkadzałaby w tym przeniesieniu. No to musi pojawić się inna siła, nazwijmy ją siłą zewnętrzną, co najmniej równoważąca siłę zewnętrzną, tą siłę elektryczną, żeby przesunąć ten ładunek w tym kierunku. I teraz zobaczmy na pracę. Wektor przemieszczenia jest zgodny z prędkością, delta R. I teraz patrzymy, siła zewnętrzna i wektor przemieszczenia są tak samo skierowane, czyli kąt między siłą zewnętrzną i przemieszczeniem byłby 0, cosinus 0,1, czyli praca siły zewnętrznej, to jest FR, a teraz byłoby FZ w tym miejscu, WZ, czyli ta praca jest dodatnia, czyli siła zewnętrzna przy tym przesunięciu tego ładunku stąd dotąd wykonuje dodatnią pracę. Co to znaczy wykonać dodatnią pracę? Stracić energię, czyli ten układ, który by tą siłą działał, traciłby energię. A teraz zobaczmy, jaką pracę wykona w tym czasie ta siła elektryczna, która tu cały czas działa na ten ładunek. No to ona jest skierowana przeciwnie do natężenia, przeciwnie do przemieszczenia, przepraszam. Ta siła elektryczna jest przeciwna do przemieszczenia, czyli kąt między siłą elektryczną i przemieszczeniem jest 180 stopni, czyli to jest kąt 180 stopni. Cosinus 180 jest tutaj -1. Te są, wartości tych wektorów są zawsze dodatnie, więc wychodzi nam praca ujemna. Czyli w tym czasie siła elektryczna wykonuje ujemną pracę. I czym się te prace różnią? Ponieważ wartości sił są takie same, długość przemieszczenia dla obu jest taka sama, to jest przemieszczenie tego elektronu, no to te prace różnią się tylko znakiem. Czyli a co znaczy wykonać ujemną pracę? Pole elektryczne wykonało ujemną pracę, czyli energię zyskało. Czyli ten układ, który wykonywał tą pracę działając siłą zewnętrzną, traci energię i ta energia, gdzie ona się objawia? W polu elektrycznym. Czyli zwiększa się energia pola elektrycznego, a właściwie tak naprawdę przywraca się ta energia, którą pole straciło, wykonując pracę dodatnią w przewodniku, przesuwając te elektrony akurat w tę stronę. Bo prąd płynie w jedną, a elektrony w drugą się poruszają. Czyli widzimy, że aby płynął prąd stały w przewodniku jakimś, w tym kierunku na przykład, to koniecznie musimy między końcami tego przewodnika dostarczać energię wykonującą pracę WZ po to, żeby przywracać, żeby uzupełniać energię pola elektrycznego straconą przez pole przy przesuwaniu tych elektronów w przewodniku. Czyli gdybyśmy nie uzupełniali tej energii, nie wykonywalibyśmy tej pracy, to z czasem to pole by słabło, czyli natężenie, czego objawem byłoby zmniejszenie natężenia pola elektrycznego, zmniejszenie różnicy potencjału, bo to jest to samo, tak naprawdę powiedziałem, a zmniejszenie natężenia pola elektrycznego to jest zmniejszenie siły elektrycznej, a więc zmniejszenie prędkości elektronów tej średniej i zmniejszenie natężenia prądu elektrycznego. I tylko pozostaje jedynie, ta część przestrzeni będzie u nas nazwana źródłem napięcia. Czy musimy w jakiś sposób sprawić, żeby w tym źródle napięcia elektrony przenosić z jednego końca przewodnika na drugi koniec, znaczy przeciwnie do siły elektrycznej. Musimy się przeciwstawić sile elektrycznej. Ale to kosztuje nas energię, wykonujemy pracę dodatnią, tracimy energię, dzięki temu pole elektryczne zyskuje energię, bo wykonuje ujemną pracę w tym samym czasie i jeżeli tyle samo, ile pole straciło energii tu w przewodniku przesuwając te elektrony,
jeżeli tyle samo uzupełnimy tej energii, damy temu polu w tym tak zwanym źródle napięcia, to będzie płynął prąd stały. No ale tak jak mówiłem wcześniej, że wymaga wyjaśnienia, dlaczego ja mówię, że jak jest stałe natężenie pola elektrycznego, czyli stała siła będzie działała elektryczna na te elektrony swobodne, to dlaczego ja mówię, że będzie płynął prąd stały, że będzie stała średnia prędkość elektronów? No gdyby nie było przeszkód tu na drodze tych elektronów rozpędzanych przez tą siłę elektryczną, nie byłoby żadnych przeszkód, to rzeczywiście ten elektron początkowo przez tą siłę jest rozpędzany. On zwiększa swoją prędkość, ale na drodze tego elektronu są węzły sieci krystalicznej, bo ta reszta atomu, czyli jądro atomowe z resztą elektronów, z tą częścią, która jest ściśle powiązana z macierzystym atomem, że te fragmenty atomów nie mogą się przemieszczać, znaczy nie mogą się trwale przemieszczać, mogą jedynie wykonywać ruch drgający wokół położeń równowagi, bo sąsiednie atomy po prostu uniemożliwiają na ruch tych tak zwanych jonów dodatnich, bo właśnie jak poza tym elektronem, który tworzy gaz elektronu, resztę atomu nazwiemy tym jonem dodatnim, bo jest pozbawiony tego jednego elektronu, czyli ma ładunek dodatni. Więc te jony dodatnie są uwięzione w sieci krystalicznej przewodnika i mogą jedynie wykonywać ruch drgający, bo są poprzez oddziaływania sąsiednich atomów uniemożliwiają trwałe przemieszczanie tych jonów dodatnich. Są one powiązane z tym z sąsiednimi atomami. Więc właśnie, ponieważ te elektrony początkowo się rozpędzają, czyli zyskują energię kinetyczną, czy pole wykonując pracę traci energię, kosztem tej energii elektrony zwiększają swoją energię kinetyczną, ale potem zderzają się z tymi jonami dodatnimi uwięzionymi w sieci krystalicznej przewodnika, więc tracą w tych zderzeniach tą energię i teraz gdzie tą energię odnajdujemy? No teraz te jony dodatnie po zderzeniu zwiększają tą energię ruchu drgającego, czyli zwiększa się ta energia ruchu drgającego tych jonów dodatnich, a w czym ona się objawia? Objawia się w zwiększonej temperaturze tego przewodnika, czyli jak płynie prąd w przewodniku, w tym realnym przewodniku, który pewien opór ma, właśnie ma opór wtedy, jeżeli te elektrony zderzają się rzeczywiście z tymi jonami dodatnimi. Więc kosztem tej straconej energii kinetycznej przez elektrony zwiększa się energia ruchu drgającego tych jonów dodatnich, co znaczy rozpoznajemy, czego przejawem jest zwiększenie temperatury przewodnika. Dlatego jeżeli te przewodniki właśnie tam w ścianach znajdują się na przykład, to my izolujemy elektrycznie od reszty tam otoczenia, ale nie izolujemy cieplnie. Ponieważ gdybyśmy izolowali cieplnie, no to wtedy ta energia ruchu drgającego by się zwiększała, by się nie rozpraszała na zewnątrz i w pewnym momencie byłaby tak duża, że te związki między sąsiednimi tymi jonami dodatnimi by się rozerwały i po prostu przeszedłby przewodnik ze stanu stałego w stan ciekły, a potem dość szybko w stan gazowy, czyli przewodnik zostałby rozerwany. Jak mamy właśnie najczęściej zwarcie gdzieś tam właśnie, czyli jest bardzo, połączymy dwa końce jakieś tam dwa punkty o bardzo dużej różnicy potencjału przewodnikiem o bardzo małym oporze, czyli duża różnica potencjałów, to duże natężenie pola elektrycznego, to duża siła elektryczna działająca na te elektrony. Jeżeli na drodze tych elektronów byłoby bardzo mało przeszkód, czy jakiś krótki przewodnik o małym oporze, to przepłynie prąd o bardzo dużym natężeniu i spowoduje, że ta energia ruchu drgającego tych jonów dodatnich będzie tak duża, że błyskawicznie się przejdzie w jakimś tam miejscu ten przewodnik ze stanu stałego w stan ciekły, a potem bardzo szybko w stan gazowy, co się przejawia zwykle jakimś nagłym podwyższeniem temperatury i fala dźwiękowa nawet słyszymy falę dźwiękową bardzo często, bo ciśnienie gazu się nagle powietrza nagle się zmienia w okolicy tego miejsca, no i rozgrzanie powoduje świecenie przez chwilę, widzimy nawet czasami błyski jakieś nawet, tak? Więc tyle, jeżeli chodzi o tą energię, energetyczną analizę przepływu
prądu stałego. No myślę, że to Wam troszeczkę pomogło. Dlaczego w ogóle to tak zwane źródło napięcia jest, dlaczego musimy mieć tą różnicę potencjału, dlaczego w nieskończoność nie możemy korzystać z jednej baterii, no bo wtedy wykonując tą pracę musimy kosztem jakiejś energii. Znaczy, jeżeli bateria wykorzystuje energię chemiczną, no jak wykorzystamy tą energię chemiczną, no to potem już ta praca nie będzie wykonana i nie dostarczymy tych elektronów, znaczy energii polu elektrycznemu, przesuwając te elektrony przeciwko sile elektrycznej między tymi dwoma punktami. Jeszcze później wrócimy do źródła napięcia przy definicji znaczy siły elektromotorycznej źródła napięcia, ale to później. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że coś tam pomogłem, a jak nie, no to cóż, może kiedyś się uda mi to zrobić lepiej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj przypomnimy sobie i też poznamy podstawowe narzędzia służące do analizy obwodów elektrycznych z prądem stałym. Częściowo powtórzenie, częściowo rozszerzenie. Jeżeli chodzi o klasy matematyczno-fizyczne, to ta lekcja będzie wymagała jeszcze właśnie troszkę rozszerzenia, ale ten temat jest również potrzebny i dla klasy matematyczno-fizycznej, i dla klasy o profilu podstawowym. Zresztą staram się te lekcje tak prowadzić, żeby lekcje dla klasy matematyczno-fizycznej wymagały tylko pewnego rozszerzenia, ale są to treści również potrzebne przy rozszerzeniu. No i zapiszmy może temat lekcji. Opór elektryczny przewodnika, siła elektromotoryczna, źródła napięcia i moc prądu stałego. No i zaczynamy od oporu elektrycznego przewodnika. Narysujmy przewodnik z opornikiem tu na środku. No właśnie tu muszę wyjaśnić, co to się właściwie dzieje. Tak naprawdę cały ten przewodnik ma pewien opór. My tak symbolicznie jakby komasujemy ten opór tego przewodnika całego w jednym miejscu, ale tak naprawdę to jest opór tego przewodnika od jednego końca do drugiego końca. I traktujemy w przypadku analizy obwodów elektrycznych, traktujemy ten fragment przewodnika, na którym nie ma żadnego elementu elektrycznego, jako znaczy przewodnik bezoporowy. Zresztą na razie jest to trudne do zrozumienia, ponieważ jeszcze oporu nie zdefiniowaliśmy, ale potem to się jeszcze wyjaśni. No i jeżeli przez ten przewodnik, nasz opornik płynie pewien prąd, to między jego końcami powstaje różnica potencjałów. Zresztą to wykazałem przy analizie energetycznej przepływu prądu stałego, a różnica potencjałów to jest nic innego, tylko napięcie elektryczne. I oznaczamy symbolem U. I definiujemy opór elektryczny przewodnika jako stosunek napięcia między końcami tego przewodnika do natężenia płynącego przez niego prądu. Więc jednostka tej nowej wielkości symbolem R oznaczamy od słówka angielskiego, od pierwszej literki słówka angielskiego. Jednostka lewej strony jest równa jednostce prawej strony, więc jednostka oporu to jest jednostka napięcia podzielona przez jednostkę natężenia, czyli volt przez amper. To jest inaczej ohm. Spolszczamy pisownię jednostek, więc tu nie piszemy ohm, tylko ohm. I symbolicznie ten ohm zaznaczamy najczęściej w ten sposób, ale ja też zaznaczam w ten sposób, tak jak znaczy to duża omega. Przez całe swoje życie raczej wybierałem to znaczenie, ponieważ łatwiej jest to narysować, ale oczywiście dostęp zależnościowo od tego, kto co chce, każdy może wybrać swoje oznaczenie. No jest to zrozumiałe dla wszystkich. I teraz co to znaczy, że opór jakiegoś przewodnika jest równy 1 ohm? Znaczy
lewa strona jest równa 1, na przykład gdy po prawej stronie zarówno licznik i mianownik jest równy 1, czyli że gdyby natężenie prądu było równe 1 A i wtedy ta różnica potencjałów między końcami przewodnika była równa 1 V, to wtedy opór takiego przewodnika byłby równy 1 ohm. No i teraz to tak troszkę może ładniej sformułujemy. Opór elektryczny przewodnika równy jest 1 ohm, jeżeli przepływający przez niego prąd stały o natężeniu 1 A powoduje powstanie między jego końcami różnicy potencjałów równej 1 V. No ale to jest to samo, co powiedziałem wcześniej. Jak chcemy, żeby ta lewa strona była równa 1, no to będzie to na przykład wtedy, gdy zarówno licznik i mianownik są równe tu też jednostce, tu jednostce napięcia, jednostce natężenia. No i w ten sposób definiujemy 1 ohm. No właśnie, a teraz na przykład jak opór byłby równy 17 ohmów, co to by znaczyło? To można by napisać, że to jest 17 V przez amper, czy 17 V przez 1 amper. Czyli jak przez ten przewodnik, czy przez przewodnik o oporze, znaczy przewodnik ma opór równy na przykład 17 amperów, to by znaczyło, że jeżeli płynie przez niego prąd o natężeniu 1 ampera, to między jego końcami powstanie różnica potencjałów, czyli napięcie równe 17 V. No i teraz to jeszcze raz to samo powiem, troszkę może sformułujemy dokładniej, może ładniej, jakoś krócej. No krócej to może nie, ale ładniej. Opór elektryczny równy jest liczbowo napięciu, jakie powstaje między końcami przewodnika, jeżeli płynie przez niego prąd o natężeniu 1 A. Czyli już troszeczkę wiemy, o czym nam mówi opór elektryczny, bo tak naprawdę jak ktoś często się na poziomie w szkole podstawowej czy średniej definiuje nowe wielkości poprzez odczytanie tego wzoru i na przykład byśmy taką regułkę tu sformułowali. Opór elektryczny równy jest stosunkowi napięcia między końcami przewodnika do natężenia płynącego przez niego prądu, ale to jest tak naprawdę tylko odczytanie tego wzoru i niczego nowego nie wnosi w wiedzy ucznia. Znaczy prawdziwą wiedzę ma uczeń, jeżeli wie, co oznacza ta liczba przed tą omegą, czy przed ohmem, czyli na przykład opór równy jest 25 ohmów, to jeżeli ktoś wie, o czym nas informuje ta liczba 25, znaczy, że rozumie, czym jest opór elektryczny. Czyli jeszcze raz, gdyby ten opór był równy 25 ohmów, to wiemy, że gdyby przez ten przewodnik przepływał prąd o natężeniu jednostkowym, czyli 1 ampera, to między końcami tego przewodnika występowałoby napięcie, czy różnica potencjałów równa 25 V. Właśnie to trzeba rozumieć. Jeżeli to się rozumie, to wie się, czym jest dana wielkość fizyczna, jak w tym przypadku opór elektryczny. No i bardzo często ten wzór jest mylony z prawem Ohma. A teraz właśnie przejdźmy do prawa Ohma, prawo Ohma. I dla przewodników metalicznych okazuje się, że stosunek tego napięcia między jego końcami do natężenia płynącego przez niego prądu jest wielkością stałą, czyli tak naprawdę można to sformułować inaczej, że natężenie prądu, że napięcie między końcami przewodnika jest wprost proporcjonalne do natężenia płynącego przez niego prądu, ale tak naprawdę obie te wersje są tożsame. No bo jeżeli napięcie jest między końcami przewodnika jest wprost proporcjonalne do natężenia prądu, który przez ten przewodnik płynie, no to jeżeli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to ich stosunek jest wielkością stałą. No a stosunek napięcia do natężenia to jest nic innego, tylko opór przewodnika, czyli opór jest stały. Czyli dla przewodników metalicznych opór przewodnika jest stały. Czyli wszystkie te trzy zależności to tak naprawdę są jedną i tą samą zależnością, są sobie tożsame. No to jest tylko właśnie takie przypomnienie tego, co praktycznie już znacie. No i teraz przejdziemy do wykorzystania tych wzorów. Bo przygotowujemy się do analizy takich prostych, ale dla klasy matematyczno-fizycznej nawet skomplikowanych obwodów elektrycznych. No i musimy potrafić obliczać tak zwany opór zastępczy przewodnika. Zaraz powiemy, co to jest. Bardzo często uczniowie wiedzą co liczą, potrafią coś obliczyć, a nie wiedzą, co liczą.
Okazuje się, że to jest możliwe, że można nie znać fizyki, a nawet zadania skomplikowane rozwiązywać, jak się powtórzy pewien schemat wielokrotnie. Ale ta metoda znaczy na pewnym poziomie się załamuje, także i to z każdej dziedziny, że jednak ta wiedza teoretyczna pozwala na dalszy rozwój. Jak ktoś chce się zatrzymać w miejscu, to może się skupić na jakichś takich prostych schematach, a to każdy wybierze sam. No i teraz właśnie punkt następny. Punkt trzeci. Opór zastępczy układu oporników. Znaczy, można użyć stwierdzenia przewodników, oporników. Znaczy, czasami się mówi o łączeniu oporów. To jest nieprawidłowe określenie, ale często będziemy używali takiego skrótu myślowego, bo mówiąc, że łączymy opory, to tak naprawdę łączymy przewodniki o pewnych oporach. Bo nie możemy łączyć oporów, ponieważ opór to jest cecha przewodnika. Czy tak jakbyśmy łączyli cechy przewodnika, tak? To nie łączymy tym obiektem łączonym, to są przewodniki, albo można użyć słowa opornik. Opornik to jest też przewodnik, tak, o pewnym oporze, tak? Ale mówię, czasami skracamy tą wypowiedź i jeżeli nawet gdzieś tam powiem, że połączyliśmy opory, albo wy byście tak mówili, no to umawiamy się, że ten skrót myślowy jest dopuszczalny, jeżeli wcześniej się umówiliśmy, że to jest właśnie tylko skrót. No i teraz mamy połączenie szeregowe trzech oporników. I właśnie, załóżmy, że w jakimś urządzeniu właśnie fragment tego urządzenia to są te 3 oporniki i uległy tam jeden czy kilka z nich uległo na uszkodzeniu, a chcemy, żeby urządzenie nadal pracowało tak samo. To z punktu widzenia reszty urządzenia, w którym ten układ był, ważne jest tylko to, żeby jak do tego układu wpłynie prąd o natężeniu I, to musi być między jego końcami taka sama różnica potencjału, jaka była wcześniej, równa U. Czyli nie jest ważne, czy w tym układzie teraz, jakbyśmy w czarnej skrzynce zamknęli te 3 czy 4, zależy tam tych oporników połączymy, to dla reszty urządzenia tylko jest ważne, jakie będzie napięcie między końcami tego układu, jeżeli wpływa tam prąd o danym natężeniu. Jeżeli umieścimy wewnątrz na przykład jeden opornik, na przykład ten, ale o takich własnościach, że przy takim samym natężeniu prądu wpływającego do tego opornika między jego końcami będzie takie samo napięcie jak na całym tym połączeniu, to reszta urządzenia będzie pracowała tak samo. Dlatego mówimy o oporze zastępczym, że można, że my to właśnie obliczymy teraz opór tego jednego przewodnika, którym można byłoby zastąpić w jakimś dowolnym urządzeniu elektrycznym te trzy oporniki. I to urządzenie działałoby tak samo. No to zauważmy, że jak przy połączeniu szeregowym przez wszystkie te oporniki płynie prąd o tym samym natężeniu. No właśnie ten sam prąd płynie, więc natężenie tego prądu jest takie samo. No i wtedy, jak płynie prąd przez oporniki, to już wiemy nawet z definicji oporu elektrycznego, że na tych opornikach występują różnice potencjałów, czyli napięcia. Tu będzie U1, U2, U3. Ta strzałka obustronnie zakończona, to jest u mnie, wskazuje między którymi punktami to napięcie liczymy i ktoś się powie, dlaczego to napięcie nie jest między tym punktem a tym punktem, bo tą część przewodnika, gdzie nie ma żadnego opornika i żadnego innego elementu elektrycznego, traktujemy jako drut bezoporowy. A teraz przypomnijmy sobie, nawet tu jest przykształcony wzór z definicji oporu, można ten wzór przekształcić właśnie do postaci U równa się R razy I. Jeżeli ten opór jest równy 0 przewodnika, to jak płynie przez niego prąd, to niezależnie jakie jest natężenie, napięcie na przewodniku o oporze równym 0 jest równe 0, czyli różnica potencjałów, no właśnie, czyli ten fragment przewodnika u nas ma opór równy 0, to napięcie między tymi końcami tego przewodnika, który łączy nam te oporniki, czyli różnica potencjałów jest też równa 0, bo jak
R jest równe 0, to nawet jak natężenie nie jest równe 0, to iloczyn ich jest równy 0, a ten iloczyn to jest napięcie czy różnica potencjałów, czyli różnica potencjału między tym punktem a tym punktem, nawet jak płynie prąd przez tą część przewodnika, jest równa 0, czyli potencjał tego punktu i tego punktu jest taki sam. Potencjał tego i tego jest taki sam. Czyli wszystkie te punkty wzdłuż tego przewodnika bezoporowego mają taki sam potencjał, nawet jak płynie przez niego prąd. To tyle trzeba zapamiętać. No i więc nie ma znaczenia, czy ja wybiorę różnicę potencjałów między tymi punktami, czy między tymi punktami, bo jest taka sama, bo tu nie ma zmiany potencjału i tu nie ma zmiany potencjału. I tak samo tu nie ma zmiany potencjału i tu nie ma zmiany potencjału i tak dalej. No więc teraz pytanie, co łączy nam te dwa układy? Że chcemy, żeby na tym oporniku, tym jednym, przy natężeniu prądu takim samym w obu tych układach było takie samo napięcie, jak na całym tym układzie tych trzech połączonych. Czy to suma tych napięć musi być równa, to jest równa temu napięciu i to napięcie chcemy, żeby było takie samo jak napięcie na tym jednym oporniku, jeżeli natężenia prądu to są takie same. No to więc wiemy, że to napięcie jest w sumie tych napięć, czyli piszemy U równa się U1 plus U2 plus U3. No i teraz musimy z definicji oporu, właśnie wykorzystując tą formę, czyli napięcie równa się opór razy natężenie, wyrazimy te wszystkie napięcia właśnie przez iloczyny oporów, właściwych oporów i natężeń. Więc w przypadku tego opornika, no to w U to będzie R razy I. No to U to jest R razy I. A teraz U1 to jest R1 razy I1, ale I1 jest równe po prostu I, bo płynie tu ten sam prąd przez każdy z tych oporników i tak dalej. Przy U2, przy U3, przy natężeniach nie będzie żadnego indeksu, bo to I1, I2, I3 to jest po prostu prąd I. No i teraz wstawiamy te cztery wielkości, znaczy to U do lewej strony, a te trzy wielkości do prawej strony. Tu wstawialiśmy. Widzimy, że wszędzie występuje to samo natężenie. No to możemy skrócić, podzielić obie strony przez to natężenie. To I się wszędzie skróci i otrzymamy związek między oporem zastępczym, a oporami poszczególnych przewodników. No i widzimy, że tu akurat bardzo prosty jest wzór, że opór zastępczy układu przewodników połączonych szeregowo jest równy sumie oporów tych poszczególnych przewodników. No i tu właśnie słownie, chyba nawet powiedziałem dokładnie tak, jak tu zapisałem. Opór zastępczy układu przewodników połączonych szeregowo równy jest sumie oporów poszczególnych przewodników. No można i proszę nie uczyć się na pamięć, bo właściwie ten wzór trzeba mieć przed oczami, można to na dziesiątki sposobów powiedzieć. Jeżeli ktoś odda sens tego wzoru, to znaczy wie, czym jest ten opór zastępczy. No i teraz kolejny punkt, podpunkt połączenie równoległe. No to łączymy teraz równolegle kilka oporników. No właśnie tu mamy dla 3, ale gdybyśmy tu wcześniej połączyli dla 4, 5, 6, no dojdzie ten kolejny element, byłoby tu plus R4, plus R5, R6, więc nie ma sensu. Ten wzór jest bardzo ogólny, w takim razie nie musimy jeszcze raz tego wypowiadać dla 4, 5, 10 tysiąca oporników połączonych szeregowo. No i tak samo tu spróbujemy dla 3 i jeżeli ten wzór będzie bardzo ogólny, no to wystarczy. A tak będzie. No i teraz mamy połączenie trzech oporników, przewodników, czyli oporników też można nazwać połączonych równolegle. Wpływa do tego połączenia prąd na natężeniu I rozpływa się na 3 prądy, I1, I2, I3. Ich natężenia są zależne od tych wartości tych oporów. I właśnie, ponieważ mówiliśmy, że jak mamy tu taki drut bezoporowy, to nawet jak płynie prąd przez ten przewodnik, to wszystkie punkty, które pokazuje, mają taki sam potencjał. Wszystkie punkty, które tu pokazuję, mają taki sam potencjał. Ten też ma taki sam.
Czyli różnica potencjałów między tymi punktami, czyli różnica potencjałów na każdym z tych trzech oporników jest taka sama, ponieważ potencjał ten jest równy temu, a potencjał ten jest równy temu i temu. Więc różnice potencjału będą takie same. I różnica potencjałów na danym oporniku jest taka jak między tym punktem, bo tu nie ma zmiany potencjału i tu nie ma zmiany potencjału. Więc oznaczę to napięcie tylko między tymi dwoma punktami, bo na każdym z tych oporników jest takie samo napięcie. No i czy różnica potencjałów, inaczej mówiąc. I teraz chciałbym w jakimś urządzeniu, powiedzmy, że mamy taki układ trzech oporników i któryś z tych oporników ulegnie tam zniszczeniu, może jeden, może kilka nawet, i chciałbym, żeby urządzenie dalej pracowało tak samo, no to chciałem jakoś to wymienić te oporniki, na przykład zastąpić jednym. No to pytanie, jaki musiałby być opór danego przewodnika, żeby po zastąpieniu tym przewodnikiem tych oporników, żeby urządzenie działało tak samo. To będzie działało tak samo, jeżeli przy takim samym natężeniu wpływającym do tego układu, jak i do tego pojedynczego opornika, napięcie na nim, czy różnica potencjału będzie taka sama tu, jak i tu. No to reszta urządzenia w ogóle nie wyczuje żadnej zmiany, bo dla reszty urządzenia ważne jest tylko, żeby przy takim samym natężeniu prądu wpływającym do danego układu, żeby było takie samo napięcie między końcami tego układu. No i teraz szukamy związków między tym układem i tu. No bo to, co łączy te dwa układy, to jest to samo napięcie. To samo napięcie, tak, to jest jedno, ale to nam nic nie daje, że też to samo natężenie łączy również. A to natężenie ma być równe temu, a to natężenie jest zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa jest równe sumie tych natężeń. Suma natężeń prądów wpływających do węzła, czy I, jest równa sumie natężeń prądów wypływających. To jest ten węzeł. Czyli mamy, że chciałem się zmieścić tu na jednej stronie, tylko trochę zagęściłem. Więc to I jest równe I1 plus I2 plus I3. Zapisałem. No i teraz wykorzystamy akurat tą formę w definicji oporu elektrycznego, czyli I to jest U przez R i to natężenie to będzie właśnie U przez R, a napiszemy wzory na I1, I2 i 3 i tu w tym przypadku też ten sam wzór, ale napięcie na każdym z tych oporników jest takie samo, równe U, czyli nie piszemy U1 przez R1, U1 przez R1, U2 przez R2, U3 przez R3, bo to U1, U2 i U3 to jest po prostu U. No i teraz wstawiamy te cztery wielkości tu do tego wzoru wyżej. Wstawiliśmy, wszędzie występuje to samo napięcie, więc można się pozbyć tego napięcia, dzieląc sobie stronę przez to napięcie i skraca się, uwaga, jak się w liczniku wszystko skraca, to tu zostaje jedynka. Więc to jest 1, 1, 1, 1. No i otrzymamy wzór. No i tylko należy to jakoś przeczytać. Właściwie ten wzór trzeba mieć przed oczami, że odwrotność oporu zastępczego po jednej stronie jest, a to jest suma odwrotności poszczególnych tych oporników. No i teraz jakoś sformułujemy to mądrze czy ładnie, nie wiem, czy to może nieładnie, ale to w jakiś tam sposób taki zwięzły. Odwrotność oporu zastępczego układu przewodników połączonych równolegle równa jest sumie odwrotności oporów poszczególnych przewodników. No ja to akurat w takiej formie zawarłem, ale ważniejszy jest ten wzór, można to na dziesiątki sposobów powiedzieć, ważne, żeby oddać sens tego wzoru. I tu widzimy, że gdybyśmy dołączyli czwarty opornik, piąty, szósty, no to nic by się jakościowo nie zmieniło, tu doszłoby kolejne wyrażenie plus 1 przez R4 i tak dalej, tak? No to więc ten wzór jest bardzo ogólny, ale bardzo często w przypadku połączenia równoległego będziemy łączyć dwa oporniki, więc a tu są odwrotności tych oporów, a nie sam opór w tym wzorze jest obliczony, wyrażony, więc dlatego dobrze jest jak gdyby już raz przekształcić ten wzór dla dwóch oporników, czyli właściwie taki wzór bez tego trzeciego wyrazu, żeby za każdym razem tego oporu nie obliczać w przypadku łączenia dwóch, żebyśmy już znali ten wzór. No i teraz, więc podpunkt C jeszcze dodamy połączenie równoległe dwóch oporników. No narysowałem je, ale nawet nie było sensu może, więc mamy ten wzór skrócony, wtedy to już nie ma trzeciego wyrazu, no i przekształcamy, żeby R obliczyć, musimy mieć wspólny mianownik po prawej stronie, to będzie iloczyn tych oporów,
I teraz jak mamy po jednym ułamku po obu stronach, to odwrotność lewej strony, czyli będzie R, równa się odwrotności drugiej strony. Czyli odwracamy tu oba te ułamki w licznik z mianownikiem po lewej i prawej stronie. Tak możemy zrobić, jak mamy po jednej stronie, znaczy po obu stronach jeden ułamek. Nie wolno było tu odwrócić wszystkich ułamków. To nie jest poprawne działanie, ale jak mamy po jednym ułamku po obu stronach, to odwrotność jednego ułamka jest równa odwrotności drugiego ułamka. Czyli odwróciliśmy jeden ułamek, drugi i mamy wzór. Czyli widzimy, że jest opór zastępczy, w tym przypadku jest równy iloczynowi tych oporów przez ich sumę. Iloczyn przez sumę. No bo nawet z jednostek to wynika, jak ktoś zapomni, gdzie jest iloczyn, gdzie jest suma, no to musi być jednostka z tego ohm musi być, bo to jest ohm razy ohm, to jest ohm do kwadratu, a tu będzie ohm w mianowniku, więc ohm do kwadratu przez ohm wychodzi ohm. A jakbyście odwrotnie zrobili, bo wyszło wam 1 przez ohm i wtedy wiecie, że to jest niepoprawne. Więc zawsze sprawdźcie, czy jednostka lewej i prawej strony się zgadza i wtedy ten wzór będzie zapamiętany. I jeszcze mam dwa takie krótkie punkty. Właśnie potrzebujemy jeszcze dwa takie pojęcia, które nam pozwolą, właśnie to jest trzy rzeczy jeszcze mamy, ale takie już tylko zasygnalizujemy je. Trzy pojęcia jeszcze są tu potrzebne do analizy układów elektrycznych, znaczy pojęcie siły elektromotorycznej, źródła napięcia, trochę o mocy prądu stałego jeszcze i tylko podam w pewnej takiej innej trochę formie niż to zwykle się podaje drugie prawo Kirchhoffa, które my uzupełnimy na następnej lekcji o sposób zapisywania zmiany potencjału, jeżeli będziemy przechodzili w obwodach prądu stałego przez źródła napięcia albo przez oporniki, przez które płynie prąd. A to na lekcji kolejnej. Więc punkt czwarty, siła elektromotoryczna źródła napięcia. Symbolicznie źródło napięcia w układach elektrycznych przedstawia się poprzez takie dwie kreski równoległe do siebie, jedna krótsza, druga dłuższa i jak już mówiliśmy, że warunkiem przepływu prądu stałego przez przewodnik jest występowanie między jego końcami różnicy potencjałów. Jeżeli płynął prąd stały, to już tam wykazaliśmy w tej energetycznej analizie przepływu prądu stałego, że między końcami tego przewodnika musi występować różnica potencjału i jak płynie prąd przez, znaczy właśnie i to właśnie źródło napięcia, to będzie ten obiekt, który to różnicę potencjałów wytwarza. I jeżeli przez te źródło napięcia płynie prąd to w źródle właśnie jest wykonywana praca przy przesunięciu ładunków elektronów z jednego bieguna do drugiego przeciwko sile elektrycznej. I czy tam jest po prostu dostarczana energia, znaczy jakiś inny rodzaj energii jest przekształcany na energię pola elektrycznego i teraz na zewnątrz źródła, jeżeli płynie prąd, jeżeli te bieguny źródła są połączone przewodnikiem, jak na zewnątrz źródła płynie prąd, to tam znowu pole elektryczne wykonuje dodatnią pracę, czyli to pole elektryczne traci energię i my właśnie w źródle jakąś inną energię uzupełniamy energię elektryczną straconą przez to pole elektryczne przy przesuwaniu elektronów na zewnątrz źródła. Ale to już była lekcja o tym, jeszcze dostępna w internecie też o energetycznej analizie przepływu prądu stałego. No i teraz podsumujmy teraz to. W pewnym czasie delta T przez źródło przepłynie ładunek delta Q. No tak, jeżeli będzie płynął prąd, te bieguny źródła połączymy przewodnikiem, tak, to będzie płynął prąd od bieguna o wyższym potencjale do bieguna o niższym potencjale. U nas ta dłuższa kreska określa biegun źródła o wyższym potencjale. Ten plus oznacza nie, że to są ładunki dodatnie, a tu ujemny, tylko że to jest potencjał tego punktu jest wyższy, a tu niższy. Znaczy tu wyższy od niższego, a tu niższy od wyższego. Oczywiście to jest pojęcie względne. Więc w pewnym czasie, w czasie delta T przez źródło przepłynie ładunek delta Q. No i w tym czasie w źródle zostanie wykonana praca, jakaś praca W. No i właśnie, jak ta praca będzie, co jest oczywiste, wprost proporcjonalna do tego ładunku, który przepłynął przez źródło. No jak 2 razy większy ładunek przepłynie, no to 2 razy większa będzie praca wykonana, tak? Czyli praca wykonana w źródle przy przesunięciu ładunku i ten ładunek są do siebie wielkościami wprost proporcjonalnymi. No to jak są te wielkości do siebie wprost proporcjonalne, to ich stosunek jest wielkością dla danego źródła stałą.
No i właśnie dla danego źródła napięcia, stosunek tej pracy wykonanej w źródle do ładunku, który przepłynął przez źródło, jest wielkością stałą. No, jeżeli jest wielkością stałą, ale dla różnych źródeł ma różną wartość, więc w jaki sposób charakteryzuje właśnie te energetyczne własności źródła, co tu jest zapisane. Znaczy, może więc on charakteryzować energetyczne własności źródła. I właśnie uznano ten stosunek za pewną wielkość fizyczną, która będzie opisywało nam właśnie to własności energetyczne źródła napięcia, oznaczono symbolem takim duże pisane E. Jak czasami w podręcznikach, gdzie im brakowało tej czcionki takiej właśnie z tym pisanym dużym E, to oni oznaczają tą siłę elektromotoryczną nawet w zbiorach czasami symbolem takie duże drukowane E. No nie jest to poprawnie, ale często się to spotyka i trzeba rozumieć, że czasami ta siła elektromotoryczna tam jest oznaczana jako duże takie drukowane E, ale prawdziwy, poprawny symbol to jest takie duże pisane E. No i teraz nazwa oczywiście to E to jest siła elektromotoryczna. Bardzo, bardzo myląca nazwa, bo ktoś może kojarzyć, że to jest jakaś siła. To nie jest żadna siła. Nie jest żadna siła. Siła ma kierunek, zwrot i wartość. To nie jest wielkość wektorowa, siła elektromotoryczna, źródło napięcia. Mówi właśnie charakteryzuje właśnie od strony energetycznej źródło, a nie ma tu pojęcia siły żadnej tak naprawdę. I teraz jednostka lewej strony równa się z jednostce prawej strony. Jednostka lewej to jest jednostka siły elektromotorycznej, to jest jednostka pracy przez jednostkę ładunku. Praca jest w dżulach, ładunek w kulombach, dżul przez kulomb to jest nic innego, tylko volt. Dlatego nie zdziwimy się później, jeżeli w jakimś tam momencie ta siła elektromotoryczna będzie powiązana z napięciem, które też wyraża się w voltach. Przynajmniej nie będzie nas to tak bardzo już dziwiło. No i jeszcze takie dwie krótkie informacje. Punkt kolejny, moc prądu stałego. Jeszcze raz narysowałem tu przewodnik o pewnym oporze R, płynie przez niego prąd o natężeniu, załóżmy, że prąd stały płynie przez niego o natężeniu I, między jego końcami, no tak, ale to U jakoś zniknęło. Między jego końcami jest różnica potencjału, czyli napięcie U. I nawet bardzo często się dawniej, nawet nie wiem czy teraz tak jest, definiowało napięcie właśnie poprzez moc i natężenie. To znaczy, nie uważam tego za poprawną definicję napięcia, ale najczęściej właśnie jeszcze w momencie, kiedy już się mówiło o prądzie elektrycznym w szkole podstawowej czy w gimnazjum, które już zostało zlikwidowane, to najczęściej nie było w ogóle jeszcze opisu pola elektrycznego, czyli nie było definicji potencjału elektrycznego i wtedy w jakiś sposób pokrętny chciano wprowadzić napięcie poprzez definicję, przez wzór na moc. A to tak naprawdę to najpierw pojawia się pojęcie napięcia, później mocy, a tu odwrotnie, ponieważ ta moc już występowała wcześniej gdzieś tam w zadaniach z dynamiki czy z kinematyki, to tak pokrętnie się to napięcie definiowało z tego wzoru. No właśnie i wzór na moc prądu stałego jest równy stosunkowi napięcia i natężenia. Tu inne formy tego wzoru tu poznamy, ale ten wzór symetryczny jest najłatwiej chyba zapamiętać, czyli P równa się U razy I, chociaż to nie jest najczęściej w zadaniach stosowane wzory. I właśnie dawniej właśnie z tego wzoru definiowało się napięcie, że U to było P przez I i w ten sposób pierwszy raz się pojawiło pojęcie napięcia właśnie zwykle dawniej, tak? No, więc można by też tak zdefiniować, ale to bardzo mało tu uczniom by cokolwiek mówiło, więc już lepiej posługiwać się tym pojęciem różnicy potencjału, chociaż nawet nie rozumiemy dokładnie, czym jest ten potencjał. No i teraz można z definicji oporu elektrycznego, tak nie chyba, ale piszę to R. Jeszcze raz.
ten ogonek 3R zawsze jest u mnie niewidoczny. Więc z definicji oporu elektrycznego możemy, znaczy różne formy tej definicji możemy tu zapisać. To jest U to jest R razy I albo I U przez R. I teraz w zależności od tego, którą z tych trzech wielkości znamy, U, I i R, możemy uzyskać trzy wzory na moc wyrażone przez U i I, jak teraz, potem przez R i I, a potem przez U i R. No i teraz jeżeli w miejsce tego wzoru, w miejsce U wstawimy R razy I, to otrzymamy R razy I jeszcze razy I, będzie RI kwadrat. To jest kolejny wzór. A teraz jeżeli w miejsce I wstawimy wzór na I z prawa znaczy z definicji oporu, czyli jest U przez R, no to będzie U razy U przez R, to będzie U kwadrat przez R. I te trzy wzory tu w ramkę umieściłem. Powinniśmy wszystkie te wzory pamiętać. No ja pamiętam, tysiące razy to powtarzam, ale jeżeli ktoś już nie chce obciążać pamięci, no to przynajmniej ten wzór trzeba znać i definicję oporu i bardzo umieć szybko wyprowadzać te kolejne wzory. Jeszcze tu podam drugie prawo Kirchhoffa, które będzie potrzebne do analizy właśnie prądów, znaczy układów elektrycznych, ale podam w innej formie niż zwykle jest to podawane i to zresztą to drugie prawo Kirchhoffa dopiero na następnej lekcji rozszerzymy o sposób zapisywania zmiany potencjałów, jak będziemy przechodzili przez źródło napięcia stałego od mniejszego potencjału do większego i w drugą stronę i przez opornik, przez który płynie prąd z prądem lub pod prądem. Będą 4 przypadki na naszej drodze w przypadku obwodu prądu stałego. Jeżeli ktoś będzie potrafił zapisywać zmianę potencjału w tych 4 przypadkach, to nie ma znaczenia jaki układ elektryczny dla prądu stałego z opornikami, źródłami napięcia napiszemy. Będziemy wiedzieli, jak ułożyć równania, z których dałoby się obliczyć wszystkie natężenia prądu, wszystkie wartości oporów, gdyby oczywiście zadanie było rozwiązywane, jeżeli ilość danych jest wystarczająca, bo czasami zadania są źle sformułowane i się nie da ich rozwiązać, ale raczej takich zadań w zbiorach nigdzie nie będzie. No to tyle z mojej strony, dość taka duża dawka, trochę powtórzenia, trochę rozszerzenia. Ważne, żeby w jednym miejscu te wszystkie narzędzia nasze były, żeby można było w razie czego się cofnąć tam do jednej lekcji, żeby nie przeszukiwać 10 lekcji, jakichś tam strzępów wiedzy z nich zabierać. Także chciałem, żeby to wszystko było w jednym kawałku, dostępne łatwo do różnych powtórzeń. Także dziękuję bardzo za uwagę. Reszta informacji będzie w dzienniku elektronicznym i przez tego naszego Teamsa, w którym się kontaktujemy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.